Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was w tym wigilijnym vlogu. Jak na razie jeszcze sama, bo Nuri jest w pracy, ale później oczywiście do nas dołączy. I w dzisiejszym vlogu zobaczycie nasze przygotowania do Wigilii i jak sama Wigilia tutaj w Turcji wygląda. Ale na początek jeszcze kilka słów dla nowych widzów, bo może jest tutaj ktoś, kto jeszcze mnie nie zna. Jestem Polką mieszkającą w Turcji i mimo tego, że jest to kraj, w którym nie obchodzi się Świąt Bożego Narodzenia, to ja zawsze staram się tutaj przygotować Wigilię na tyle, na ile jest to możliwe, po to, żeby kultywować tradycje, które wyniosłam z domu, z Polski i żeby mieć chociaż odrobinę ojczyzny na obczyźnie. A wspomniany wcześniej Nuri to jest mój mąż. On jest Turkiem, muzułmaninem, ale mimo tego zawsze uczestniczy też w moich polskich świętach. Tak to wygląda w naszym związku mieszanym, że obchodzimy zarówno polskie święta, jak i tureckie święta. Jeżeli chodzi o samą Wigilię, no to oczywiście nie jestem w stanie jej przygotować tak, jakbym to zrobiła w Polsce, bo po prostu mam tutaj utrudniony dostęp do niektórych produktów. No i też nie będę oczywiście gotować 12 potraw, bo jesteśmy na Wigilii we dwoje, więc byśmy tego nie zjedli. Nie o to chodzi, żeby w święta marnować jedzenie. Więc przygotuję to, co jestem w stanie tutaj przygotować i to, co najbardziej lubimy po prostu. Część produktów przywiozłam sobie z Polski, część upolowałam już wcześniej, to za chwilę Wam pokażę, co już mam, a resztę za chwilę dokupię. Właśnie taki jest plus tego, że spędzam te święta w Turcji, że mogę robić zakupy nawet na ostatnią chwilę, no bo w związku z tym, że tych świąt się tutaj nie obchodzi, no to nie ma teraz gorączki zakupów, nie ma kolejek w sklepach, więc wszystko na spokojnie. A co będę przygotowywać? Będą pierogi ruskie, dlatego że to są nasze ulubione pierogi, a na przykład pierogi z kapustą i z grzybami byłoby ciężko zrobić, bo nie mam tutaj dostępu do kapusty kiszonej, a jakoś jeszcze się nie odważyłam sama takiej kapusty ukisić. Może w przyszłych latach w końcu się odważę. Będzie piernik z powidłami, będzie ryba, będzie barszcz czerwony, będzie modra kapusta zasmażana na słodko-kwaśno i to chyba właściwie tyle. Dobrze, to pokażę Wam, co już mam, a potem zakupy, no i zabieramy się za wigilijne gotowanie. Z Polski przywiozłam sobie przyprawę do piernika, dlatego że takiej gotowej mieszanki w Turcji nie ma, bo piernik to nie jest popularne ciasto w Turcji, tutaj się go nie piecze, więc to tak dla ułatwienia, żebym nie musiała tych wszystkich przypraw mieszać sama, to mam już gotową mieszankę. Mam też suszone borowiki, będę je dodawać do barszczu czerwonego. I mam koncentrat barszczu, gdyby te nasze buraki okazały się za mało intensywne w smaku, to tym będę się wspomagać. A już wcześniej tutaj w Turcji upolowałam sobie powidła śliwkowe. To też nie jest coś, co jest tutaj dostępne tak normalnie w sklepach. To była edycja limitowana już jakieś 2 miesiące temu w markecie A101, więc jak tylko zobaczyłam, tak zaraz poleciałam kupić i mam kilka słoików w zapasie. I mam też suszone śliwki. To też czasami ciężko znaleźć. Właśnie zazwyczaj są w sklepach suszone morele, figi, a śliwki ciężko dostać, więc jak tylko znalazłam, to też już wcześniej kupiłam. Ale jeszcze teraz jedna rzecz z Polski, myślę najważniejsza. Mam też oczywiście przywieziony opłatek, który zawsze trzyma dla mnie moja mama, więc o tym też pamiętałam i już po letnich wakacjach, jak wracaliśmy do Turcji z Polski, to sobie ten opłatek zabrałam. Dobrze. Z resztą składników nie powinno już być problemu, poza burakami czerwonymi. Nie wiem dlaczego, ale tutaj na wschodzie Turcji czasami ciężko buraki czerwone dostać, więc zamówiłam je sobie specjalnie wcześniej w naszym osiedlowym warzywniaku i pan sprzedawca obiecał, że na dzisiaj będą. Więc jeżeli buraki będą, to z innymi składnikami już problemu nie powinno być i wszystko będę miała. Także lecimy teraz na zakupy, a potem zabieram się już za gotowanie. Christmas lights fill the city. There are people everywhere.
Gotowanie już prawie dobiega końca. Jeszcze tutaj Nuri smaży rybkę. Tak jest. A ja w tym czasie idę się już uszykować, trochę podmalować. Chociaż mam naturalny rumieniec, tak gorąco się tu w kuchni zrobiło, a jestem czerwona. Dobrze, widzimy się, jak będzie już gotowy stół. No, te smażą. Pięknie. O, widzisz? Łociutkie. Okej, wracam do makijażu. Stół gotowy, więc pokażę Wam, co w tym roku przygotowałam, a później już siadamy do kolacji wigilijnej. Tak się prezentuje nasz tegoroczny stół wigilijny. Mamy oczywiście barszcz czerwony. Tutaj pierogi z zasmażaną cebulką, ryba. Tutaj trochę modrej kapusty zasmażanej, piernik z powidłami. Tutaj też jeszcze ziemniaki z piekarnika. No i oczywiście najważniejsze, opłatek z Polski. Dobrze, no to siadamy. Już mamy pierwszą gwiazdkę. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, the night. Już jesteśmy po kolacji i teraz czas na fotki, zanim się przebierzemy z tych eleganckich ciuchów, ale pokażę Wam, jaką konstrukcję tutaj zrobiliśmy. Chcemy zrobić zdjęcie tutaj tą tylnią kamerą, a nie przednią, bo tak jest lepsza jakość, ale chcemy też się widzieć, więc ustawiliśmy tutaj lustro. I żeby robić zdjęcie z daleka, to mamy też taki pilocik. Zobaczcie. Hop. Nim będziemy klikać i będą się robić zdjęcia. Przebraliśmy się w nasze zimowe sweterki. Nuri poszedł wstawić na herbatę. Teraz będziemy już sobie świętować na luzie. Będziemy w tych zimowych sweterkach pod kocykiem pić zimową herbatkę, jeść pierniki i oglądać jakiś świąteczny film. No i słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z ostatnich vlogów mówiłam Wam o tym, że chciałam kupić pierniki w Migrosie, bo widziałam je w migrosowej gazetce, no ale oczywiście w żadnym Migrosie pierników nie znalazłam. No i myślałam, że pierników nie będzie, a jednak są i mam ich tyle, że nie wiem, czy damy radę je wszystkie zjeść, no bo upiekłam przecież też piernik z powidłami. Chociaż akurat część tego piernika pójdzie jutro z Nurim do pracy. Nauczyciele z jego szkoły też będą mogli coś naszego polskiego świątecznego spróbować w ten sposób. No ale mamy też pierniczki, ciasteczka. Zamówiłam jedne z Rossmana. Bo się okazało, że w Rossmanie oczywiście pierniki są, niemieckie pierniki. No nie mam tutaj w okolicy Rossmana, najbliższy jest jakieś 400 km od Van, Diyarbakir. No ale z Rossmana można przecież też zamawiać przez internet, więc zamówiłam jedną paczkę takich pierników, jedną paczkę takich w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem morelowym. Ale słuchajcie, na tym nie koniec, bo kilka dni temu odezwała się jedna z moich widzek, z którą mam już kilka lat kontakt i napisała mi, że wybiera się właśnie do Turcji i że ma dla mnie świąteczną niespodziankę. No i wczoraj właśnie przyszła paczka od niej i w tej paczce między innymi były też pierniki i to polskie pierniki. Takie serduszka
i takie z nadzieniem wieloowocowym. Także no tak mi jest miło, słuchajcie. Bardzo bym chciała podziękować jeszcze raz oczywiście Ani. Serdecznie Cię, Aniu, pozdrawiam, jeżeli tego vloga oglądasz. I wszystkiego dobrego na święta. Naprawdę bardzo miło mi się zrobiło i no taka jestem zawsze wdzięczna i wzrusza mnie to, że dzięki temu, że prowadzę ten kanał, też nawiązuję takie wspaniałe znajomości, że zawsze jak gdzieś tam o nas myślicie, o nas pamiętacie. Bardzo, bardzo mnie to wzrusza zawsze. Pierniczki i mamy też zimową herbatkę w kubeczkach, które dostaliśmy w prezencie mikołajkowym od naszej przyjaciółki Joli Zalani. Jolę oczywiście też pozdrawiamy. No i zabieramy się już za te pyszności. Ale jeszcze zanim ta herbatka, to chcielibyśmy Wam złożyć życzenia, więc wróciliśmy tutaj w ten kadr z choinką. Tak. No bo chciałabym, żeby ten vlog ukazał się jeszcze w święta, to jeszcze możemy czegoś na święta życzyć. Czego życzymy? Dużo zdrowia. No, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No, jeszcze raz pieniędzy. No. Ja chciałabym Wam życzyć i na święta, i nie tylko, bo też na co dzień, żebyście po prostu spędzali swój czas i świąteczny, i ten codzienny, i ten wolny, tak jak sobie tego po prostu życzycie, bo dla każdego ważne jest coś innego, więc po prostu żyjcie tak jak lubicie. Tego Wam życzymy. No. Wesołych świąt, a po turecku? Wesołych świąt. Mutlu Noeller się mówi. Mutlu Noeller. No i teraz jeszcze to, o czym mieliśmy Wam powiedzieć właśnie w dzisiejszym vlogu. Pewnie czekają ci, co oglądali poprzedniego vloga z dekorowaniem mieszkania. Z pewnością. Bo mówiliśmy, że jakieś decyzje zostały podjęte i że powiemy dzisiaj. Jak widzieliście, pod naszą choinką nie ma prezentów. Dlatego, że prezent, który kupiliśmy, to prezent, którego nie da się pod choinkę położyć. No w sumie tak. Słuchajcie, w związku z tym, że było nam ostatnio znowu jak co roku przykro, że nie możemy polecieć na święta do Polski razem, to myśleliśmy, jak wyjść z tej sytuacji, jak sobie to wynagrodzić. No i wymyśliliśmy. Decyzje zapadły, bilety zostały kupione, rodzinka już się zorganizowała. I lecimy na ferie zimowe do Polski. Dokładnie. Skoro nie możemy być w Polsce na święta, to stwierdziliśmy, że święta mogą się odbyć drugi raz w styczniu. Czemu nie? Nuri ma przecież wolne ferie zimowe, więc możemy to wykorzystać. Dlatego też całe ferie zimowe spędzimy w Polsce i podczas właśnie tych ferii będzie zorganizowane takie spotkanie świąteczno-noworoczne właśnie u mojej babci i będzie na nim cała moja rodzina, więc będzie prawie 20 osób. Także no, będzie jak święta. Będzie jak w święta, więc sobie po prostu to odbijemy. Ale jeszcze tylko jedną rzecz trzeba załatwić. Jaką? Ja mogę porozmawiać z księdzem. No, pasterkę jeszcze, nie? W styczniu. Drugi raz. Co, nie robią na nas? No, trzeba rozmawiać. Zapytam. Zostawiam to w Twoich rękach. No. Ojej, bardzo, bardzo się cieszymy. Od razu mamy lepsze nastroje, jak widać, i od razu też inaczej spędza nam się dzisiaj tą Wigilię we dwoje, wiedząc o tym, że to, o czym marzyliśmy, też się niedługo spełni. Także dzisiaj po prostu skupiamy się na tym, żeby we dwoje nam było miło, cieplutko, sympatycznie. Takie romantyczne święta. Tak. We dwoje. No dobrze, to właściwie tyle. Także już teraz wracamy do naszego świętowania. Was już tutaj zostawiamy z bigosikiem, sałatką jarzynową, piernikiem, sernikiem i co tam jecie. Także świętujcie i do zobaczenia za rok. Tak. Co roku tego suchara mówię. No właśnie, kurde, suchar. Do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się. Bywajcie.